Witajcie serdecznie na kanale Opitkowanie. Ja mam na imię Bartek. Edyta. Także macie w końcu Edytkę. Już się ludzie pytali, czy ona żyje, czy co. Dawno cię nie było na kanale. Oj, tylko chwilę. Tylko chwilę, To tak. była krótka chwila. Sezon się zaczął, my jeździmy już od dawna, ale po prostu albo nie było okazji nagrywać, albo pogoda nie pozwalała. Dzisiejszy odcinek będzie głównie poświęcony energii, a sponsorem tego odcinka jest firma All Powers, która wysłała nam pewne produkty, które zobaczycie później. Ogólnie pokażemy Wam, jak to wygląda w kamperze. Wiadomo, jak to jest. Prądu nie ma. Nie ma kontaktów, tak jak w domu, żeby sobie podłączyć i wszystko działa. Tutaj, wiadomo, jesteśmy ograniczeni, ale pokażemy Wam, jak tych ograniczeń uniknąć. Jest to jedno z wielu rozwiązań, ale bardzo przydatne i coraz częściej stosowane w karawaningu. Ogólnie pokażemy Wam, co to są za produkty i jak ich używać w karawaningu. Więc zapraszamy! Ogólnie to chcieliśmy Wam pokazać, jak ułatwić sobie życie w kamperze, jeśli chodzi o prąd. Więc tak, firma All Powers wysłała nam dwa produkty, wspomagając tym samym nasz kanał. I jednym z produktów jest ten oto tutaj powerbank lub stacja zasilania, jak to woli nazywać. Do tej stacji zasilania wysłali nam też panel solarny, taki przenośny, składany, który zobaczymy troszeczkę później. Potrzebujemy troszeczkę słonka, żeby go przetestować i Wam pokazać na zewnątrz. Jest to stacja All Powers R2500, wersja druga, czyli V2. Może na początek powiemy, jaka ciężka jest, jakie wymiary są tej baterii. Tak, może zaczniemy No, od tego. Może pokaż. ja Ona pokażę. nie jest do najlżejszych, nie należy. Nie należy, ale ja nie miałam żadnego problemu ją podnieść, więc... Tak. Mimo że naprawdę jest dość duża. No tutaj nie ma za bardzo miejsca teraz jak się posuwać. No tak, tak. Ale rączki są naprawdę, fajnie się trzyma przez te rączki. Podnosi się, przenosi się. Takie jakby lekko gumowane pod spodem. Tego nie będzie widać na filmie. Tak, nie ślizga się w rękach. Tak, nie ślizgają się. Są takie gumy pod spodem. Może Może ja Edytka pokażę, no nie? mniej więcej wymiary, Mniej jeśli więcej. chodzi o tutaj tą długość, No nazwijmy tutaj to. mamy 30-45 cm, można powiedzieć. 45 mniej więcej, No tak? tak mniej więcej Dobrze. 45 od dołu. Wysokość. To mamy 30, też tak około 34. Mhm. Dobrze, a głębokość? I głębokość też 34 i 45. Tak jak mówiłem, jest to model R2500, wersja druga. Pojemność akumulatora wbudowanego 1920 Wh, 48 V, 40 Ah. Można do niej podłączyć panele solarne, które mają napięcie od 12 do 150 V i mniej więcej 13 A, 1000 W maksymalnie, także bardzo dużo, bardzo mocne solary można do tego podłączyć i bardzo szybko taką stację naładować. Jeśli mamy 1000 W solarów, to naładujemy ją w około 2 godziny. Ta stacja zasilania posiada przetwornicę 220-240 V o maksymalnej mocy 2500 W, 4000 w piku. Jest to jedna z najmocniejszych stacji All Powersa. Stacja posiada 4 porty USB typu A, czyli tego starego typu. Dwa z nich mają maksymalną moc 24 W i mają tylko 5 V. Dwa z nich mają maksymalną moc 36 W i te już dochodzą do 12 V, czyli mają Quick Charge. Oraz dwa porty USB-C 100 W mocy każdy, czyli 200 W maksymalnie. Napięcie, jakie może podać port USB-C, to 20 V. 20 V 5 A. Stacja posiada także dwa porty 12V, takie na okrągłe wtyczki. Za chwilkę zobaczycie, 120 W maksymalnie, 5 A każdy, czyli 120 W maksymalnie to jeśli chodzi o oba razem. Oraz taki port samochodowy, tak zwany, czyli port zapalniczki, też 120 W, 10 A maksymalne obciążenie. Więc teraz jeszcze zanim przejdziemy naprzód, spójrzmy co mamy w portach z boku. Aby otworzyć te klapeczki, trzeba je wcisnąć i podnieść do góry. Więc teraz mamy tak. Więc pierwszy mamy port ładowania z 230 V, czyli z gniazdka. Tutaj mamy wejście XT60, wejście na panele solarne. Automatyczny bezpiecznik w razie przeciążenia przetwornicy. Gdybyście pociągnęli więcej niż 2500 W, przetwornica wywali błąd. Tu jest bezpiecznik, którym się go odblokowuje. A z tej strony mamy jedną z najważniejszych funkcji tego konkretnego powerbanka, którą jest możliwość podłączenia dodatkowych banków z bateriami, tak zwany battery packów. Z tego co pamiętam, 4 sztuki albo 5 sztuk można jeszcze baterii dołożyć, zbudować sobie taki z klocków. Ja pokażę tutaj na obrazku może jak to wygląda. Dołącza się dodatkowe baterie, dzięki temu tak, mamy jedną stację, która kontroluje wszystko i wszystko ładuje, ale pojemność jej zwiększa się. Z każdym dołożonym klockiem wzrasta pojemność tego powerbanka. Można je zakupić oddzielnie na stronie All Powers. No nie no, tutaj mamy na 4 wtyczki. 4 gniazdka 230 V, tak? Tak. Tutaj akurat mamy w standardzie UK, bo No taki właśnie, używamy w okej. Irlandii,
Ale są też wersje oczywiście bardziej popularne i więcej z okrągłymi gniazdkami europejskimi na 2 piny. 2 piny. Zapalniczkę mamy. Tak, tutaj jest port zapalniczki, ten 10-amperowy. Tutaj są 2 gniazdka, te, które mówiłem, 12V, 5 amperów każdy. Dla mnie to nie jest przydatne, nie wiem do czego mógłbym tego użyć, ale jest. Ale jest. No i USB mamy. USB-C. USB-C jest u góry. Dwa są 2 porty. porty po 100 W każdy. I potem mamy A. I tak, I 4 mamy A. 4 porty A 12 W i 18 i 18 W, czyli z tej strony mamy Quick Charge, z tej strony mamy zwykłe 5V porty. Każda sekcja posiada oddzielny włącznik. Głównym włącznikiem jest ten na środku tutaj. Trzeba go przez chwileczkę przytrzymać. Włączamy stację. Tak jak 100% widać, naładowana w jest. tym momencie jest naładowana w 100%. Teraz jeśli chcemy włączyć tą sekcję z portami USB, wystarczy kliknąć tutaj. Na, nawet na wyświetlaczu tak, jest pokazała się duże. wtyczka Jest u góry. USB. Z tej strony jest gniazdko zapalniczki i jej włącznik i tych 2 portów na dole też się pokazała obok. zapalniczka. No i oczywiście w tym miejscu włączenie przetwornicy, też pokazuje się. Wtyczka. Pokażemy teraz kolejną rzecz, jeśli chodzi o tą stację zasilania, co ma fajnego, a mianowicie aplikację. A z aplikacji można sterować całym powerbankiem, włączać, wyłączać wszystkie porty, zdalnie odczytywać, jak mocno naładowana jest lub rozładowana jest ta stacja w tym momencie. Palamy aplikację All Powers. I teraz mamy tak, urządzenia Wi-Fi i Bluetooth. Aby połączyć się z tym powerbankiem, należy go włączyć. I tak jak piszę tutaj na naklejce, przyciśnij przycisk DC przez 3 sekundy, aby włączyć Bluetooth. Tylko to jest takie troszeczkę mylące, bo sekcja DC jest z tej strony. Ludzie naprawdę mają z tym problem, bo ludzie próbują włączyć to tutaj, co nic nie daje. No, oglądaliśmy ostatnio właśnie filmik i pan naciskał tutaj. Tak, a się tak, bo to okazuje, jest mylące. że- Bo to że jest mylące. Pisze tutaj jest z tej DC, a DC strony, jest tutaj. I ta naklejeczka powinna być właśnie z tej strony. A trzeba przytrzymać przycisk od portów USB, nie DC. Błąd firmy All Powers. I teraz przytrzymujemy ten przycisk przez 3 sekundy. Pokazało nam się i Wi-Fi, i Bluetooth. My użyjemy Bluetootha. Przyciskamy dodaj, piszę włącz stację zasilania, włącz Bluetooth, mamy to zrobione. Jest. Wskoczyła od razu stacja APR2500V20. Klikamy ją. W tym momencie jesteśmy połączeni. Za chwilę zostaną odczytane wszystkie parametry. Jest, akumulator ma 100%. W tym stanie podaje, że będzie pracowało przez 640 godzin, czyli 26 dni i 16 godzin. Taki jest czas czuwania w tym momencie. Nic nie wchodzi, czyli nie mamy ładowania, nie mamy żadnego rozładowania. Nic nie wchodzi, nic nie wychodzi. I teraz spójrzcie, przykładowo chcę sobie włączyć przetwornicę. Wystarczy, że w aplikacji kliknę tutaj i przetwornica już włączona. Teraz włączmy sobie na przykład, piszę tutaj porty USB. Klik. Porty USB są tutaj włączone. Załączmy sobie teraz ostatnią rzecz, czyli sekcję tutaj 12V. Klik, włączona. Można wyłączyć przetwornicę, wyłączyć porty USB i teraz wyłączyć sekcję 12V. Spójrzcie, tutaj też kontrolka. Jak tu zobaczycie na przycisk na kontrolkę, wyłączone, włączone. Dodatkowo bardzo ważna rzecz w aplikacji, mamy też ustawienia. Tu jest troszeczkę źle opisane, bo tutaj pisze Work Mode, a tutaj chodzi o szybkość ładowania. I mamy tutaj 3 tryby ładowania. Ładowania z tego portu tutaj. Mamy tryb Mute Mode, czyli cichy, czyli w momencie podłączenia teraz do sieci ona się będzie ładowała troszeczkę wolniej, ale będzie praktycznie całkowicie cicha. Nie będzie jej słychać, że ona pracuje, że się ładuje, żadne wiatraki i tak dalej. Będą bardzo cichutkie. Drugi tryb standardowy i średnia prędkość ładowania. I teraz jeśli chcemy ją ładować bardzo szybko z sieci, a jak szybko to później zobaczymy, ja Wam to pokażę, musimy użyć trybu Fast Mode. Więc na ten moment wracam do standard. Kolejna rzecz, Eco Mode. Z tego co pamiętam, w tym momencie, jeśli ten Eco Mode jest wyłączony, stacja zasilania, cały ten powerbank po włączeniu nie będzie się wyłączał sam. Jedynie tylko wygasza się ekran, który też można łatwo po kliknięciu jest podświetlony, tu jest wygaszony, ale cała stacja zasilania nie będzie się wyłączała. Natomiast jeśli włączymy tryb Eco Mode, mamy możliwość ustawienia, po jakim czasie, jeśli nie jest używana stacja, jeśli nie wykrywa żadnego obciążenia, po jakim czasie ona się wyłączy. Minimalny czas to jest godzina, 2 godziny, 4 godziny, 6 godzin. Ja na ten moment wyłączę ten Eco Mode. Jest tutaj też opcja do wgrywania nowego oprogramowania, aktualizacji. Natomiast jest tutaj potrzebna pomoc firmy All Powers. Oni tutaj przysyłają jakieś kody. Nie wiem dokładnie o co chodzi. W każdym razie tutaj przez to ustawienia tutaj robi się aktualizacja oprogramowania.
Z tego co pamiętam, mają jeszcze jeden, jeszcze większy powerbank stacji zasilania od tego modelu, ale to już naprawdę będzie super ciężkie i bardzo duże, także już nie można tego nazwać konkretnie przenośnym i do takiego typowego użytku karawaningowego. No, ograniczone miejsce jest. Ograniczone miejsce i też przenośność, jednak jak coś jest duże i ciężkie, to raz ciężko to gdzieś postawić w kamperze czy w przyczepie. Wszystko wyliczone jest co do milimetra. Tak, więc ten jest jeszcze duży, ale ten jest dla nas ok. Tak, nam idealnie się mieści pod stolik, więc, Tak. więc tam sobie po prostu, tam sobie przebywa. Tam sobie siedzi. Zresztą my też od około 2 lat, może ponad 2 lata używamy jednego z powerbanków firmy All Powers. Do niedawna był to najmniejszy powerbank w ofercie firmy All Powers, czyli tak zwana wersja R600. Pojemność akumulatora 300 Wh, przetwornica 600 W, w szczycie bodajże tam daje 1000 czy 1200. No ale sprawdza się wszędzie, jest tak malutki, przenośny, rączka i... Jest tak, bardzo leciutki, bardzo fajny. W większości używaliśmy go do ogrzania kocem elektrycznym, prawda? Tak. Edycję tyłeczek trzeba było zagrzać. Bierzesz takiego Zimne noce, irlandzkie. tak, kocyk elektryczny, a nie ma nic wspaniałego jak jest zimno i wejdziesz pod kocyk taki elektryczny. Tak więc macie tutaj przykład dużego powerbanka od nich, jednego z największych i jednego z najmniejszych, bo w tej chwili w ofercie mają jeden, który jest mniejszy od tego. Nie, mniejszy już by nam się nie przydał. 300 Wh to było tak przy kocu elektrycznym około 3 godziny. Tak, ale trzeba zaznaczyć, że w Irlandii naprawdę zimne są wieczory i on szedł cały czas. I tutaj macie przykład wersji z gniazdkami europejskimi. My używamy adapterów. Tutaj też były takie gumowe, jak tutaj, takie gumowe zasłonki. Ja je usunąłem, bo mnie przeszkadzały. Też mamy C, USB. Z tym, że tutaj w tym przypadku jest 100 W, to jest łączna moc tych portów USB. Też mamy tutaj zapalniczkę 10W. Tu mamy też... Też jest ładowanie z sieci, tak jak tam, ładowanie z solara, tym samym solarem z łączem XT60. Ten sam reset, jeśli chodzi o przetwornicę. No i bardzo fajna opcja, że ten powerbank posiada możliwość ładowania telefonu bezprzewodowo. Jest tu jedno miejsce na telefon. Odkładasz telefon się ładuje. Fajne, co? To jest rewelacja, 0 kabelków. Także on już naprawdę bardzo, bardzo długo z nami jeździ, zresztą ślady zużycia są dość... No, takie lekkie otarcia, ale to nie są jakieś... Nie jest jakiś zniszczony, tu jeszcze nawet nie jest jest zniszczony. folia na wyświetlaczu. Model posiada też światełko. Fajne, na kempingu można sobie włączyć. Tu jest mocniejszy tryb i tryb mrugający SOS. Przetworniczka, tak jak mówiłem, 600 W, chociaż z mojego doświadczenia on wyciąga 700. Powyżej 700 dopiero wybija. Z tym, że oczywiście pojemność, tutaj mamy 300 Wh, tutaj mamy prawie 2000 Wh. To są powerbanki o zupełnie innym zastosowaniu. Ten jednak jest malutki, do takich malutkich rzeczy, jakiś prosty laptop, takie rzeczy, telefony na ładowanie, czy właśnie kocyk elektryczny, a to jest jednak takie do zasilenia praktycznie wszystkiego. Całego kampera można zasilić z takiego powerbanka i zresztą jest to coraz częściej używana metoda, jeśli chodzi o budowę campervanów i tak dalej. Coraz więcej ludzi montuje powerbanki na tyle campervanów i zasila całe kampery. Zamiast budować Tak, to samo jest z przyczepami. akumulatory, przetwornice i tak dalej, to ludzie coraz częściej używają powerbanków. Podłączenie tego wszystkiego to zajmuje czas i musisz się na tym znać, to jest bardzo kosztowne. Kupujesz, prawda. wkładasz i Tak, działa podpinasz, wszystko. na tym Wystarczy działa. jakimiś pasami Tak. sobie spiąć w bagażniku. Żeby to nie latało. Na stałe podpinają 230. Sterowanie jest z aplikacji, można sobie włączyć, wyłączyć, kiedy potrzebujesz. Super, co? Na dziko? Także dzisiaj pokażemy Wam mniej więcej, do czego można użyć takich powerbanków, do czego Wam to się może przydać. Może nie pomyśleliście o tym, albo może nie wiedzieliście, że tak się da. Także będziemy po kolei tylko co tutaj mamy, co możemy użyć, wszystko Wam pokażemy. Teraz robimy tak zwany test żony. Tak. Czyli powerbank. Przechodzi na mój użytek. Tak, Ale ty będziesz jadł, pamiętaj. ale ja będę Ja jadł, robię, czyli, a ty jesz, czyli to nie jest do końca, że to jest mój użytek. czyli pierwsza opcja, użycie, Jak użyć żonę w kamperze? jak wykorzystać żona żonę. wykorzystuje powerbanka, jeśli chodzi o kuchnię. No oczywiście. Oczywiście. To dzisiaj co zrobimy? Serniczek. Przygotowujemy to, co mamy. Więc mamy serek granulowany i zrobimy z tego sernik. 2 porcje serniczka. Dobrze. A do czego będzie Ci potrzebny taki powerbank? Do zasilania moich urządzeń kuchennych. Czyli teraz będziemy korzystać, a właściwie to po kolei, będziemy teraz korzystać z mikserka, tutaj blendera, potrzebujemy serek wiejski zblendować, no i potem go w czymś upiec, więc będzie frajerek. Frajerki. Airfryerek. Airfryer, tak. My mówimy frajerek.
No to Dobrze. co? To ja może, żeby było wygodniej, jego tutaj zostawię, a dam ci przedłużkę, podepniemy przedłużkę i zasilisz sobie tam te rzeczy po kolei, co będziesz chciała. Podepniemy się do pierwszego portu tutaj, włączymy powerbanka, włączymy przetwornicę. To co, ty przygotowujesz sobie Tak. te składniki, rób tam te swoje Ja właśnie chcę pokazać. czary mary. Tutaj będzie wygodnie ci? Może być. Miastnie? Może być? Może być. Więc pierwsze co, blenderek, tak? Blenderek. Blendujemy serek wiejski. Na wyświetlaczu widzimy zużycie w tym momencie około 130 W. Zblendowane? Mamy zblendowane. Tak. Tu mamy zblendowane. Kolejny kroczek jaki? To będziemy Miksować. miksować, tak. Jajeczko. Mikser w tym momencie zużywa około 80 W. Dobrze, Edytka sobie tutaj będzie robić powoli. Teraz przeskoczymy do kolejnego kroku, w którym będzie potrzebować kolejne urządzenie wymagające prądu. Ale myślę, że może jeszcze troszkę czekoladki damy. Takie małe kawałki. To jest gorzka czekolada 90, więc nie daje jej dużo. Bartuś nie lubi, jak jest za bardzo gorzko. To jest takie na dwie porcje. Czyli co następne? Okej. Co potrzebujemy teraz? Potrzebujemy airfryera, naszego frajerka. Możemy już tu odłączać nasze potrzebne, niepotrzebne gadżety. Teraz mamy... Czyli co, dałeś go tutaj na środek. Tak, dajemy na środek, zamykamy, włączamy. Dobra, dajemy na 160 stopni. Mamy bake i temperaturkę 160 i czas, ja myślę, że dam z 20 minut, ale ja go jeszcze sprawdzę potem. Dobrze. No i co? No i zaczynamy. Tutaj od razu się włączyły wentylatory, jak słyszycie. Nie jest to jakoś super głośno, ale słychać. Użycie energii w tym momencie 1672 W, także blisko 1700. To od razu widać, dlaczego potrzebujecie dużego. Z małego powerbanka, z mniejszego raczej nie zasilicie airfryera. A naprawdę, ja polecam airfryera w karavaningu. Bardzo polecam. Wszystko tam się da zrobić. Od takich, kupujemy takie zwykłe bułki, które są pakowane. Takie bułeczki. Wiadomo, ja mam po 2 sztuki pakowane, no bo ja nie jem, Bartosz je. W każdym razie na chyba 175 stopni, 6 minut. Ja 8 minut robię maks, to jest maksymalne. Zależy od to, czy się lubi przypieczone, mocno chrupiące, czy takie lekkie. Więc takie bułeczki, 6 minut. To są takie gotowe, które To się są właśnie gotowe, tak. albo w piecu, albo w czymś Tak. się robi i zawsze I- mamy świeże pieczywko. To jest super. Odkąd mamy airfryera, tak, też nie byliśmy przekonani do airfryera na początku, nie? Na początku ja byłam Bardzo. sceptycznie Tak. nastawiona, miejsce zajmuje w ogóle, ale jest to tak po prostu wygodne i hamburgery, hot dogi w tym robimy, no wszystko w tym można zrobić. No teraz ciasto piekę, Kiełbaskę. kiełbaskę. Jeśli pada deszcz na zewnątrz, zrobisz I sobie trzeba kiełbaskę grillka zamiast na wyciągać. grillu, to Mi zrobisz czasami się po prostu nie chce myć tego grilla, więc wkładam do środka bułkę, mam zrobioną, chlebki czosnkowe. Tak, ja tylko chciałem tutaj pokazać, że airfryer nie pobiera cały czas maksymalnej mocy. W tej chwili mamy na przykład tylko 26 W. On już się zagrzał i teraz się będzie włączał, wyłączał grzałka. 26 W, all powers się wyciszył całkowicie, a za chwileczkę znów się włączy grzałka i znów będziemy widzieć wyższe zużycie energii. My nawet ostatnio robiliśmy, jak było gorąco, milkshake'i. To było dopiero fajne. Milkshake'i robiliśmy, do czego jeszcze była potrzebna energia? Gofrownice, Robiliśmy gofry, coś szybkiego po prostu. 4-5 składników do gofrów, a Gofrownicę też potrzebujemy dużego powerbanka, bo Tak. nasza gofrownica jest 1600 W. To jest podobna moc do tego airfryera. I znowu widzimy 1650 W. I przy takim zużyciu, jak widzicie, on podaje, że pójdzie około godziny. On oczywiście podziała dużo dłużej. Airfryer włącza, wyłącza. Zużycie nie jest cały czas takie samo. Także ciężko czasami też obliczyć. Musiałabyś go włączyć po prostu i zobaczyć, na ile ta bateria ci wystarczy. nasza znajoma ostatnio nawet kapuśniak z młodej kapusty gotowała. Podsmażyła kilka rzeczy, kapustkę. Ale czy w tym? W airfryerze gotowała Grazia. Grazia, pozdrawiamy. Kapuśniaczek No co był... ty? No, kapuśniak robiła z A no białej tak, kapusty. bo ten airfryer jest Tak. od razu też garkiem, można w nim Tam jest gotować, garnek, smażyć. Można, tak. Czyli to jest airfryer, garnek do gotowania, do smażenia. Pokażemy ten i- garneczek, ale to mówię, to jest... Ja byłam sceptycznie nastawiona, a odkąd go mamy, nie używam w ogóle piekarnika. Czasami tylko gazu używam, jak potrzebuję jajecznicę sobie zrobić, o. Tylko wtedy. A tak to airfryer. Nawet ciasto można upiec.
No dobra. Przedłużyłam o 5 minut. Czyli 20 czyli minut. 20 minut, tak. Serniczek 20 wygląda. Tarau. To ciemne, to jest czekoladka zaznaczam. Tak. Z truskaweczkami i no musimy teraz poczekać, aż ostygnie, więc potem... Dobrze, i przy okazji sprawdźmy, ile zużyliśmy energii. Czyli 21% zużyliśmy energii na 20 minut airfryera, plus przygotowanie mikser i Tak, blender. mikser i blender. Także nie jest źle. Dobra, także na ten moment wyłączam powerbanka i mam pewną misję do wykonania. Zabieram was ze sobą. Edyta poszła pobiegać, a moja misja jest jechać do sklepu po bułki. Także mamy 5 km do sklepu i jedziemy. Hulajnoga zawsze musi być z nami. Dziesięć minut później jestem już w miejscowości Kilcormac. Także gdzieś tutaj znajdę jakiś sklep, może Centrę. Zobaczymy. Jadę szukać dalej. Nawet mają bułeczki, takie coś jak my kupujemy. No spróbujemy od nich. Wezmę euro 35. A wezmę 3 takie. Powinno wystarczyć. Bardzo fajne miasteczko. Malutkie, cichutkie. Super. No nic, pora wracać. 10 minut. Zakupki dowiezione. Hulajnogę, jak widzicie, mam niedużą. Idealnie mi się tutaj mieści. Z leciutka, około 15 kg. Dobrze, podepniemy się tym razem pod pierwsze wyjście. I co zrobimy? Podładujemy sobie hulajnogę. Moja hulajnoga w tym momencie pobiera 90 W. Cóż, zrobiliśmy 11 km, więc teraz niech się podładuje. Przy okazji pokażę wam, jakie jest jeszcze jedno zastosowanie w przypadku karawaningu, kampera, przyczepy i tak dalej. Co możemy zrobić? Mam tu specjalny przewód, z jednej strony moja wtyczka UK, z drugiej taka kamperowa. Podpinamy sobie wtyczkę z tej strony do powerbanka, drugą stronę podpinamy sobie do kamperka. Teraz tak, odpalamy powerbanka, włączymy sobie od razu przetwornicę i mamy. Idzie 750 W, czyli w tym momencie nasz akumulator jest ładowany. 525 W idzie w baterię, czyli 40 A, plus oczywiście na 230 mamy tu jeszcze parę urządzeń podłączonych, które się przełączyły w tej chwili na powerbanka. Także w każdej chwili możecie doładować sobie akumulatory, które macie w kamperze czy w przyczepie. Podłączacie się do powerbanka i on może wam naładować te akumulatory. Oczywiście musi być do tego pogoda, dlatego zalecam sobie kupić ten przewód troszeczkę dłuższy niż mój, przykładowo 3-metrowy, 5-metrowy i na przykład wpuszczać go sobie, powerbanka postawić w środku w kamperze, a przewód wpuszczać sobie oknem, czy gdzieś przez kabinę, przez okno, wpuścić sobie do środka i tak sobie może chodzić. Na pierwszy raz nie tak źle. O, jaka czerwona. Jaka odległość? 10 km, 1:12. godzina i 12 minut. Ale ja wrócę do kondycji. Było 50 minut na 10 km. Na 20 km chyba nie, wolniej bym musiała biec, ale bym dała radę. Ale muszę się chyba bardziej przygotować. Wracając do tematu, co gdybyście chcieli, żeby te akumulatory się nie ładowały, ale żebyście mieli zasilanie przykładowo 230 V w całej instalacji w kamperze czy przyczepie waszej oryginalnej. Więc co ja muszę zrobić? U siebie otworzyć tą bakistę. U mnie cała elektryka jest tutaj. Muszę wyłączyć pierwszą ładowarkę, ale w środku mam jeszcze drugą ładowarkę Victrona, którą w tym momencie muszę wyłączyć. Mam tu ukryty wyłącznik. Klik. Proszę bardzo, w tej chwili pobieramy tylko 94 W i mamy zasilanie we wszystkich gniazdkach. 94 W idzie w tej chwili na moją hulajnogę. Hulajnogę podłączyłem do 230 V do gniazdka kampera. A żeby udowodnić, że wszystko działa, odpalimy w kamperze przykładowo czajnik. Więc wziąłem czajnik, podpinam ją do instalacji kamperowej. Przetwornica, nieważne, przetwornicę mogę wyłączyć i tak w tej chwili nie działa. I start. Proszę, 2000 W idzie nam przez instalację kamperową. Tu byśmy mogli w tej chwili to już pozamykać. Bateria się nie ładuje, ale mamy zasilanie w gniazdkach 230 V w kamperze lub w przyczepie. Edyta się zagotowała. Edyta się zagotowała, spociła, musi się wykąpać, więc teraz zostawiamy tego powerbanka podłączonego tam na zewnątrz. Mam nadzieję, że nie będzie padało. W tym momencie włączę Ci grzanie wody. U nas jest tutaj. Włączę tą mocniejszą grzałkę i zagrzejemy Ci wodę do kąpania, tak? Tak. No tak jak widzicie, grzałeczka 1340 W i zostawimy, zagrzejemy wodę z niego. 71% w tym momencie, zobaczymy ile zejdzie nam zagrzanie wody prądem.
Nasza truma ma dwie grzałki, jest 800 W i 1400, jednak grzeje słabiej do niższej temperatury, jedna do wyższej. My teraz zagrzejemy do tej wyższej. Trzeba pamiętać, że te stacje zasilania nie są wodoodporne, więc w razie gdyby zaczęło padać, musimy go szybko schować. Dlatego mówię Wam, lepiej zrobić sobie dłuższy przewód i wsadzić powerbanka, czy tutaj w kabinie samochodu, czy do środka do kampera go wsadzić, nie wiem, pod stołem, wyciągnąć sobie przewód na zewnątrz, macie gotowe. Woda zagrzana, była już troszkę ciepła, więc nie potrzebowaliśmy do końca ją grzać. 52%, więc zeszło niecałe 20%. Hulajnoga elektryczna dalej się ładuje. Naprawdę tak się wydaje, ale nie jest jakieś super ciężkie. Bez problemu się to nosi. Może nie jest super poręczne, ale da się przenosić jeszcze. Ten model jest jeszcze ok. Dobra, O, wykąpałeś się. tak. Musimy włoski wysuszyć. Może nie jakoś bardzo, ale chociaż tak trochę sobie chcę podsuszyć. Dobrze, i tutaj kolejne zastosowanie dla kobiet. Bez problemu możesz to zrobić. Bez problemu, nie ma problemu. Suszarka, prostownica. Troszeczkę, bo ty ogólnie nie No lubisz... ja nie suszę za bardzo, dlatego że mi się puszą włosy, więc musiałabym mieć tutaj kilka innych rzeczy, a nie zawsze zabieram do kampera. Podaj suszarkę na chwilkę na drugi bieg. Suszarka 1200 W. Teraz robimy obiad. Teraz robimy obiad, tak. Włoski podsuszone. Podsuszone są. Nie, ja nie suszę. Ja tak jak myślę, że wcześniej od mówiłam. Łukasza bym chciał tego spicebaga z tymi frytkami i kurczaczkiem. Tak, a ja sobie robię burgerkę. Od naszego Łukaszka. Tak. Mój ulubiony spiceback. Dobra, ja jeszcze chciałam coś pokazać wam, bo wcześniej mówiliśmy, że koleżanka w tym airfryerze robiła taki bigos z białej kapustki, kiełbaski, tam cebulki, bo tu jest taki garnek tak zwany. No garnek jest po prostu i można zrobić zupę, wszystko, gulasz, wszystko w tym można zrobić. Speed Meals, Speed Meals. Speedy Meals, no gotowanie. Gotowanie, tutaj jest steam and fry, to jest fajne. To jest Steam and super. fry, w domu tego używamy. Kurczaka, to po nie? prostu, Super tak, idzie zrobić na steam Tak. fryu. Czyli to jest mięciutki smażenie... w środku i opieczony Czyli z to góry. jest pieczenie airfryerem na gorąco, ale jest tam, wlewa się do środka woda i to wtedy odparowuje. Fajne, Także fajne, są prawda. dwa programy, zależy jak tu się przełączy na jedną stronę, tu jest na drugą stronę. I są różne programy w zależności od strony. My robimy sobie akurat teraz... Tak, ale w razie gotowania airfry, tak. używasz Także tego. można wszystko, naprawdę. Ja byłam negatywnie nastawiona, a wspaniała rzecz to jest. W tym momencie stacja ma 51%. 51%. Ponownie prawie 1700 W, 51%. Zobaczymy jedno danie, ile nam wyjdzie w airfryerze, akurat tym. 20 minut. Czyli co, 20 minut minęło, tak? Czary mary. Zużyło się dokładnie 20%. 20% na 20 minut pracy w airfryera. Jedna potrawa przeważnie się robi tak około 10 do 20 minut, w zależności co robisz i jak. Bifek w airfryerku i potem bułeczkę. Jednego dołożę. robisz czy dwa? Nie, no ja sobie robię jednego, nic dwóch. Co ty? Timer. Beef to się szybko zrobi. Myślę, że 10 minut. Go. Co, burgerek gotowy, tak? Gotowy z serkiem. Zabrało to dokładnie 10% baterii. Słuchajcie, zrobiło się już troszkę ciemno, zobaczcie. Muszki gryzą jak szalone. Przestawiliśmy sobie kampera w drugą stronę, żebyśmy wyjście mieli tutaj na parking. Bartosz coś tam przygotowuje, chcieliśmy wam jeszcze coś fajnego pokazać. To jest mój mąż, jakbyście nie wiedzieli. Coś, co tygryski lubią najbardziej Tak. wieczorem. Projektorek. Nasz malutki, sprawdza się po prostu rewelacyjnie. Rewelacyjnie. Do niego potrzebujemy zasilanie, więc Bartosz, czyń swoją powinność. Projektor działa z 230 V, więc potrzebujemy zasilania. Taki malutki, jak dam dłoń, to naprawdę nie jest duży. Przymocowaliśmy go na takiej rurce. No to uchwyt też kupowany na AliExpressie, projektor też na AliExpressie. No dobra, to zanim to się odpali, to ty nam pokaż, na czym my to będziemy oglądać. Włączę Tu mamy jeszcze. jeszcze, zapomnieliśmy, że Bart potrzebuje ekstra basu. Więc tak sobie go tutaj kładziemy. Nie jest potrzebny ten głośnik, ale że mój mąż lubi mieć ekstra basik. Na sufitku mamy przymocowany ekran, żeby nam nie przeszkadzał, żebyśmy Jest musieli ściągać, przymocowany. zaciągać, jest przymocowany na stałe. Zwijany jak roleta. Ile będzie miało cali? 50? 53 cale nam tu 50. wychodzi.
No więcej tu już nie wejdzie, jeśli chodzi o szerokość. szerokość między meblami, więc to była maksymalna wielkość, jaka nam się tu zmieściła. Trafiliśmy idealnie z tym projektorem, z tym Z ekranem. tym ekranem. Ekran też jest przymocowany na stałe, ale jest ściągany. Wystarczy go odpiąć, można go zdjąć. Nigdy Ale my nie ściągamy nie, nigdy. nie ma takiej potrzeby. Już go odpalę i zobaczymy. Pokażę, jak to działa. Możliwe, że będzie ustawiony. W tej chwili pobiera 45 W, odpala się. On bodajże około 80 bierze później. Zobaczymy. Jak się odpali już, no już idzie do góry. Jest 40, no dobra, Będzie na razie idzie, się na razie. Mamy 21% baterii, więc spokojnie nam na jeden film, na 2 filmy wystarczy. Myślę, że więcej. No, powiem Ci, że jest ustawiony. Używamy Amazon Fire Sticka. Ten projektor ma wbudowany Android, ale jednak Fire Stick jest dużo szybszy. I dużo więcej rzeczy można na niego wrzucić. My na chyba CDA przejść. CDA. A dziewczyna z sąsiedztwa. Czy na sąsiedztwo do 2007? 2007. No dobra, spróbujmy jak idzie. Alexa, lights off. Naprawdę sprawdza się rewelacyjnie. Ale już widzę, że ten film nie jest w 1080p. Na pewno To nie. jest też z 2007 roku, więc on już ma 20 lat. To nie jest Full HD. Więc Ten projektor akurat. naprawdę ma obraz żyleta. zaczynamy. Nie, dalej bierze 47 W, ci powiem. Nic się nie zmieniło. 46, 47 i tu pokazuje, że przy 21% on jeszcze będzie działał przez 5 godzin. Czyli oj, to oglądania jeszcze ze 3 filmy. Alexa, lights on. No to co? My My- uciekamy. Tak, bierzemy się za oglądanie i do zobaczenia, Do jutro zobaczenia rano. jutro. See you. See you. Pa. Kolejny dzień. Dzień dobry, tak, Dzień kolejny dobry. dzień. Wczoraj dokończyliśmy sobie film. Z 2 godzinki, żeśmy poglądali z 2 godzinki, no. Zużyliśmy 1% tego powerbanka, tej stacji zasilania, także było super. Tak. Czyli że ona trochę posprzątać. Tak, Edytka będzie sprzątać, a ja wam pokażę tutaj dalej, co jeszcze możecie przykładowo ładować z takiej stacji zasilania w czasie waszych wyjazdów, czy to w namiocie, czy kamperze, czy przyczepie kempingowej. Po wczorajszym dniu zostało 20%. Podstawowa sprawa, oczywiście możecie ładować telefony, zarówno z gniazdek USB typu A lub USB typu C. Akurat Edyty telefon jest w 100% naładowany, mój się ładuje. Oczywiście możecie też ładować wszelkiego rodzaju drony i ich baterie. Powerbank obsługuje Quick Charge, szybkie ładowanie, więc wszystko elegancko pójdzie, proszę. Kontroler, wszystkie akumulatory, wszystko naraz. Ciągniemy w tym momencie 93 W, żeby to wszystko naładować. Dzięki temu, że mamy 230 V, możemy sobie podłączyć taką jeszcze zewnętrzną ładowarkę. Tu jest akurat 180 W, ona ma dodatkowo 6 portów, także oprócz 4 wbudowanych możemy mieć jeszcze więcej. Wystarczy się tylko wpiąć przetwornicę. I dzięki temu możemy ładować na przykład nasz sprzęt do vlogowania. Kamerki, mikrofony, no wszystko co byście chcieli, wszystko co tylko obsługuje ładowanie z USB. A jeśli do sprzątania waszych kamperów i przyczep używacie bezprzewodowych odkurzaczy, To jest najlepszy sposób na Na odkurzenie owady. much. na owady, no. Wszelkiego rodzaju owadów, które wieczorami się wkradają. Zamiast je gonić i zabijać, to szybciutko odkurzacz. Odkurzaczem po prostu. Najlepsza odpowiednio. rzecz. Tak. Więc jeśli używacie takiego sprzętu w kamperze, w przyczepie, I również możecie go naładować. Klik. Klik. 83% mamy, więc doładujemy sobie do pełności. All from one. All powers. No dobra, zabrakło mleka, więc co? Nie idziemy na nóżkach 5 km w jedną stronę, tylko dzięki All Powers jedziemy. hulajnoga naładowana wczoraj, Tak. możesz jechać. Mogę jechać. I poszła. Dobra, tu rozkładam na ten. Edyta już dzwoniła, że już jest niedaleko, także lada moment powinna już tu być. Zasuwa. Tu są dziurki, musi zwolnić. Paliłam gumę. Spaliłaś gumę? I jak? Elegancja Francja. Droga. Ty coś. Droga jest bardzo fajna przez las, nie? No, bardzo I co, masz mleczko? Mamy mleczko. A malutkie kupiłaś? Malutkie kupiłam, bo nie potrzeba więcej. Dobrze. Dobra, jest lekki wiaterek. Edytka, co? Przynieśliśmy tutaj sprzęt. Tak. Jak widzicie, jeśli chodzi o ładowanie, zajmiemy się tym później. Na ten moment jeszcze mamy z Edytką ochotę na Kawkę? kaweczkę. Chcieliśmy Wam mleczkiem. pokazać jeszcze dodatkowe urządzenia, które można zasilić prosto z tego All Powersa.
Możemy dwa na raz, no nie? Czy Tak, musimy? możesz. Dwa na raz. Mamy coś takiego, to jest czajnik taki turystyczny, on jest bodajże 600-700 watów, coś takiego ma, tak więc jest idealny. Spokojnie 2 herbatki czy 2 kawki się z niego zrobi. Całkowicie składany, on się składa, więc jest bardzo kompaktowy i nawet do małych powerbanków się nadaje, jeśli ktoś potrzebuje. Pod namiot, zarąbista sprawa. Także włącz. Włączamy. 660. 662 waty. 660, tak? I teraz dzięki temu, że to jest mocny powerbank, 2500 watów przetwornica, możesz robić sobie od razu mleczko w spieniareczce. Wlejemy maksimum mamy wlane i teraz włączamy tutaj 14, dobra. 14 stopni ma w tej chwili mleczko. Spieniareczka działa, łączne zużycie mamy w tym momencie 1150 watów. Proszę bardzo, woda się już gotuje. Wyłączamy. Wyłącz. On to się samo wyłączy, ale lepiej. To dość długo to trwa, nie wiem dlaczego. W każdym razie O, właśnie pstrykło. strykło. Więc, No. tak. Więc Tutaj zalewamy już kaweczkę. też troszkę, nie pamiętaj, że jeszcze mleczko będzie. Tak. No. Pięknie. Można bardziej ubić, tak jak się lubi. My lubimy tak. Jak kaweczka z All Powersa? To są takie gadżety, ale przydają się, Tak. jeśli się jedzie na kilka dni i lubi My tego się nie je. używamy non-stop i tak chcemy po prostu pokazać, że są takie opcje, prawda? I że można to zrobić. Myśmy też dużo nie płacili za te gadżety, bo taki spieniacz, nie wiem, może 22 euro kosztuje, to nie są jakieś duże pieniądze. Nie. Czajniczek, Czajnik to chyba pamiętasz? 10-15. 10 czy tam 12 euro. Powerbank troszkę kosztuje, ale wszystko można wtedy. Wszystko? Gofrownice, tak jak mówiliśmy, airfryer działa. Co najważniejsze, nie tylko na kawiarki. wyjeździe, bo się przydaje również i w domu. Tak, brakło prądu nam. Przysłali nam tego powerbanka razem z tym i dosłownie zdążyłem go naładować pierwszy raz, wyciągnęliśmy z pudełka, chciałem sprawdzić, czy działa. Zdążyłem go naładować, nie? I Tak, godzinę i później nie było prądu. Nie mieliśmy prądu. I potem nie było prądu przez chyba 7 godzin. Także lodówka i zmywarka wtedy mi szła. Bo zmywarka zaczęła myć naczynia i nie skończyła, bo brakło prądu. Więc A dokończyłem. lodówka z zamrażalnikiem. O, to jest ważne, tam dużo jedzenia było, no. Jedzonko zawsze jest. Uratowała nam sytuację. No to co? Cheers. A do kawki coś by się przydało. Później. Wiem, co ty masz na myśli. Ciasto. No ciasto, a co ty myślałeś? Ciasto. A co ty myślałeś? Jeszcze jedna ważna rzecz. Każdy All Powers, każdy jeden wyładowuje się tylko do 5%. Przy 5% on się już wyłączy. Każdy, czy ten średni R1500, czy ten R600 malutki, który mamy. Do 5% chodzi i się... Zabezpieczenie, żeby nie wyładować do Do końca, zera, bo tak? potem by się nie mógł nie naładować. Dokładnie. Dobrze. Ale to nie tylko z tym jest, to z większością rzeczami tak jest. Zajmiemy się teraz kolejnym produktem, który wysłał nam All Powers do testów. Jest to najnowszy panel, który mają w swojej ofercie 200W. Jeszcze to zrobimy, tak? Super. I wygląda. Ten drugi mamy 100W, który kupiliśmy sami za własne pieniądze 2 lata Fajna temu. kopertówka. Zarąbista kopertówka. Tutaj już widać pierwszą różnicę między nimi. Starsze modele paneli All Powers były polikrystalyczne. Ten jest czarny, czyli jest monokrystaliczny. Monokrystaliczne są bardziej wydajne, jeśli chodzi o pogodę, taką jak mamy teraz. My nie mamy w ogóle słońca i nie liczę, że dzisiaj będzie słońce, więc na pewno nie zobaczymy jakichś super wyników z tych paneli, ale mimo to podłączymy je, zobaczymy jak działają w takich warunkach jak dzisiaj. One są płaskie, więc miejsca nie zajmują dużo w kamperach, przyczepach. Ja je wożę normalnie za siedzeniem kierowcy. Oba wsadzone, złożone i działają bez problemu. Ten panel tutaj ma takie króciutkie przewody, jak widzicie. No i oczywiście nóżki. Każda nóżka ma taki Klipa. klip, A tutaj jest rzep. a tutaj są rzepy w tym starszym modelu. Starszy model o tyle ma fajne, że jako ta walizka, tutaj wszelkie przewody, takie rzeczy można schować sobie właśnie w tej kieszonce. Czego nie ma ten nowy. To jest szkoda. Ale nowy ma znowu w pokrowcu. Nowy ma w pokrowcu kieszonkę Tak, i w jest. środku Tutaj jest w środku kieszonka. potrzebujemy dokładnie ten przewód. Wtyczki MC4 na XT60. Tutaj pomylić się nie można, one są dwie różne, więc nie pomylisz plusa z minusem. Jedna, klik, druga, klik i musimy wpiąć po prostu w to miejsce. On już w tej chwili powinien zacząć się powoli ładować, A już się ładuje, już się kręci. tylko jest 25 watów, no jednak jest Trochę pod chmurką jest. no, troszkę grube chmury, bardzo. Ale poczekaj, zobaczymy, może będzie jakieś okienko pogodowe. To tak wiesz jak to bywa.
Więc mamy 25 watów w tym momencie. Zobaczymy za chwilę. Na razie mamy godzinę drugą. No widzicie, więc... no słońca nie ma w ogóle. Są grube chmury. To nie jest idealna pogoda na solar. Ten panel 100-watowy, tak samo jak i 200-watowy i 400-watowy walizkowy. Przewody ma ukryte w tej kieszonce tutaj. Również MC4. Podłączę jeszcze w tej chwili tego, tak na chwilkę. A już użyjemy tych samych kabli, tak? Tak, ten, który jest w zestawie z panelem. Ten przewód też jest razem z tym panelem, tylko ja go chyba mam w kamperze. Odsuniemy go troszeczkę. No tu nam spadło. No teraz Na razie ten, na 9, bo ten to jest jest 100-watowy. więc No. akurat to jest mniej więcej połowa. Tam było 25, tutaj mamy 9. Czyli nie lepiej nam przełożyć na tamtego, jak tamten więcej ładuje? O 100%, ponad 100%? No jasne, że lepiej, ja chciałem tylko pokazać. Na 10 weszło, 9-10 mamy. Tam mieliśmy 25-26. I oczywiście w ten sam sposób można ładować mały powerbank, z tym, że on ma wejście z drugiej strony, więc teraz na moment odepniemy i podłączymy małego. To samo złączę. Fajnie, że to wszystko jest to samo. Teraz on się powinien sam uruchomić. Da się. I te same Wszystkie kable, modele. wszystko jest I ten fajne. duży, i malutkiego, i tego średniego, tego R1500. Wszystko z tych samych paneli, te same przewody. To jest najlepsze, Przewody są w zestawie. że to są te same przewody, bo czasami się zdarza tak, że każdy jeden oddzielny ma inne kable. Teraz zobaczcie, jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać. Ale teraz przykładowo ten panel chcę odsunąć gdzieś dalej od kampera, a jednak ten przewód jest krótki, nie wiem, ma około 2 metrów. Momencik. Co on znowu wymyślił? Tu mam A skąd akurat masz te nowe. kable? Kupiłeś w nich, Kupiłem, czy co? tak. To jest przedłużka, jest akurat 5 metrów. Ale od kogo to kupiłeś? Od nich? Mają Nie, nas... to kupowałem na stronie, na Amazonie. Można je Ale- kupić wszędzie, można zrobić samemu. Ale można sobie dorobić takie kapelki albo dokupić. Można kupić od metra do bodajże 50 metrów nawet. To w sumie tak, powerbanka można zostawić w kamperze, panele na zewnątrz i 10 metrów. Ale przedłużkę musisz mieć. No musisz mieć. Powerbank może być w kamperku, szybkę otwieramy, wyciągamy kabelki i przykładamy sobie Tak. tutaj. Czyli zobacz, teraz podłączę jeden przewód z przedłużki. Weźmiemy teraz drugi przewód. Teraz z tej strony A nie będzie się wolniej Nie. naładowywał, mimo że ma długie kable? nie. No i zobaczysz, ja teraz mogę sobie z nim odejść. W tej chwili będę miał 7 metrów, bo mam 2 metry przewód oryginalny plus 5 metrów ta przedłużka. To słuchaj, a panele mogą zostać jak deszcz pada? Tak, panele są wodoodporne. Najlepsza kopertówka jaka może być. To jest tak proste. To w ogóle rozwiązanie tak było super. wszystkie kabelki, wszystko tutaj jest. Otwierasz i zamykasz. Rewelka. Po prostu rewelka. Jeśli chodzi o używanie takiego panela, ja niedługo pokażę rozwiązanie, jak ładować akumulator w kamperze zamiast takiego powerbanka. Albo nie masz paneli i nie masz jak założyć paneli na dachu, prawda? Ale chciałbyś mieć taki przenośny, gdzieś sobie go stawiać koło kampera, czy koło przyczepy, czy koło namiotu. I jak ładować takim panelem baterię właśnie w kamperze, w przyczepie. Sprzęt już zakupiony, jeszcze nie podłączony, także na razie nie mam jak tego pokazać, ale wkrótce pokażę. My w tej chwili mamy ponad 800 watów, 800 watopików paneli na dachu, ale wiadomo, czasami potrzeba ekstra, albo czasami tylko kamperem staniesz w cieniu, słońce jest gdzieś dalej, mogłabyś sobie taki panel wystawić i naładować kamperka. Nie będzie problemu, zrobimy to. No, zrobiło się trochę cieplej. Wjechały lodziki, czekamy. W tym momencie mamy już 100 watów, 116, może za chwileczkę się słoneczko przebije. Przy 200 watach ile mu zajmie czasu? 180, 190, No. 208, 235 watów. 235 watów. Słoneczko się wychyliło na chwileczkę. Było 235 watów. Wow! 231. Słońce powoli się tutaj przebija nam przez chmureczki. Panel cały czas w tym samym miejscu. 183 waty. Pokazuje, że naładuje nam całego powerbanka w 11 godzin. Taki tip, jak najlepiej sprawdzić kąt panela. Można wziąć puszkę na przykład z piwa, postawić ją tak na panelu i ona nie powinna stawiać żadnego cienia. W tym momencie kąt panela powinien być taki, jeszcze większy niż my mamy w tym momencie. Teraz mamy zły kąt. W ten sposób. Zobaczcie na cień telefonu pod telefonem tu w tym miejscu. Panel jest tak, jakbym postawił telefon na płasko na panelu, to jesteśmy tak, czyli mamy cień. Musieliśmy bardziej go pochylić. Niestety te nogi nam nie pozwolą chyba bardziej go pochylić. To co, w międzyczasie to się ładuje. Słonko raz jest, raz nie ma, w tej chwili 54 waty. Ale coś idzie, no to wykorzystajmy jeszcze trochę tej energii, co? Mamy trochę kefiru, mleka proteinowego, banany zamrożone, truskawki zamrożone, więc zrobimy sobie takie milkshake'i. Więc no i co? No to jedziemy. Jaki smak? Spróbuj. Salted caramel, wanilka, banan, truskawka. Kefir. No,
Cheers. Znów dzięki All Powers. No i moje żonie. Everything from No i mojej żonie. All Powers. No Edyta, no jak to nie? No. To co, teraz może pokażemy kolejny sposób Tak. ładowania tego powerbanka. I teraz kolejny sposób jest ładowanie z samochodu z gniazdka zapalniczki. Przewód taki trzeba sobie dokupić oddzielnie, on nie jest w zestawie. Na stronie All Powersa też te przewody mają, można je kupić na Amazonie, na Allegro, na eBayu. Czyli zapalniczka na XT60. Także możecie sobie jechać i w tym samym czasie ładować powerbank. Gniazdko do zapalniczki mam tutaj dorobione, nie potrzebuję nawet przekręcać stacyjki, tutaj jest dorobione. To akurat gniazdko jest podłączone do akumulatorów LiPF PO4 tych hotelowych, ale normalnie mógłbym to podłączyć w kabinie do gniazdka zapalniczki w czasie jazdy i identycznie by się ładowało, więc podłączymy przewodzik i oczywiście XT60 podłączymy do powerbanka. Już ładuję. 94. Czyli w tym momencie mamy ładowanie 94 W. Ładowanie z samochodu pokazane, a teraz przejdziemy do kolejnego kroku, czyli ładowania z sieci z 230 V. Do tego będę potrzebował też aplikację. Potrzebujemy włączyć znowu Bluetooth. Za każdym razem trzeba to zrobić. Mamy włączony Bluetooth. Skanujemy. Dobrze, i żeby wszystko zademonstrować, wejdę teraz do ustawień i pierwsze zaczniemy, wrzucę ten tryb, o którym mówiłem Wam na samym początku, ten mute mode, czyli cichy. Dobrze. Teraz podłączę 230 z Campera do All Powersa. Mamy 17%. Włączamy sieć. 600 W. Wiatraki ruszyły. Słychać je delikatnie, więc to nie jest całkowicie mute mode. I mamy 660 W. To samo nam pokazuje aplikacja tutaj w tym miejscu. Input. Pokazuje, że do naładowania do 100% zajmie 2 godziny. Dobra, teraz w aplikacji wejdę do ustawień. Zmienię na ten tryb Standard Mode. I już się rozpędza. O, zdecydowanie robi się głośniejszy. Mamy 1000 W. Pokazuje, że naładuje w godzinę, ale podejrzewam, że to jest godzina z groszem, bo wiadomo, stacja zasilania ma prawie 2000 Wh, więc ładując 1000 W byłoby to 2 godziny. I teraz wejdziemy sobie znowu w aplikacji w ustawienia, tryb Fast Mode i jeszcze zdecydowanie przyspieszyło. 2000 W. Wow! Tu jest 2200, tak? 100, 200. Pobieramy 200, 2200, a do powerbanka wchodzi 2000. No to już jest naładowanie w niecałą godzinę. Od tych 5% mówię. W tej chwili ma 20%, więc to będzie bardzo, bardzo szybkie ładowanie. Oczywiście nie zalecam ładować ich tak szybko cały czas, ale gdybyście potrzebowali nagle, potrzebuje już energię, trzeba wejść do aplikacji, zmienić ten tryb. Tylko w aplikacji da się go włączyć. Ten fast mode i wtedy będzie bardzo... No, godzinkę, 2000 W na takiego powerbanka to już jest konkret. Identycznie jest, jeśli chodzi o inne powerbanki. Nawet ten R600, który mamy, ten drugi malutki, też ma różne tryby ładowania i też różną szybkość. Oczywiście pod koniec podejrzewam, że około 70-80% on na pewno zwolni. Nie będzie do samego końca ładował taką dużą mocą. Tak szybko, tak. Pod koniec one zwalniają, żeby ogniwa zdążyły się zbalansować. No i przy 80% zaczął już zwalniać. Już coraz wolniej ładuje, w tym momencie już 1724 W. Przy 90% moc spadła już do 680 W. Wyciszyła się ta stacja znacznie już. Nadal pisze, że pozostało 31 minut. Dobra, podsumujmy sobie. Tu już praktycznie jest 95%, on już zwolnił do 500 W, zostało według niego 19 minut, także 50 minut zajęło naładowanie od 20%, 17% do 95%. Chciałem jeszcze jedną rzecz wspomnieć, której nie wspomniałem wcześniej, a mianowicie to, że każdy z tych powerbanków i R600, i R1500, i R2500 mogą służyć w domu jako UPS-y. Przykładowo masz coś ważnego, na przykład komputer, masz do wykonania jakąś ważną pracę, boisz się, że zabraknie ci energii, że coś się stanie, że stracisz swój projekt, podłączasz taki powerbank do sieci, swój komputer podłączasz po prostu tutaj do jednego z tych gniazdek i w razie braku prądu on automatycznie przełącza się szybciutko na baterię, komputer się nie wyłączy, będzie działał dalej, prawda? Nie wyłączę, ale może też się zepsuć, jeśli czasami myśmy mieli różne sytuacje, Tak, włączali, no, też się mogą wyłączali. uszkodzić. Kilkanaście razy potrafili to zrobić. Jeszcze chciałem tak na szybkiego omówić, jakie modele są dostępne w tym momencie w ofercie All Powers. Czyli mamy ten R600 z gniazdkami UK lub europejskimi. Mamy R1500 Lite
On ma baterię połowę mniejszą od tego. Jest jakieś 7 kg lżejszy, troszeczkę mniejsza obudowa, troszeczkę mniejszy, ale bateria jest o połowę mniejsza. I tu jest przetwornica tylko 1600 W, tylko, ale może aż, no zależy kto co potrzebuje. Mają ten model właśnie R2500 wersja druga, 1920 Wh pojemności, więc prawie 2000 Wh pojemności, 2500 W przetwornica. Ten to jest stary model Allpowers S2000 Pro, 1450 Wh pojemności, 2400 W przetwornica. Mają model nowy, jeszcze mniejszy od tego, niższy. Podobna pojemność, czyli tutaj też podają 256 Wh, więc troszkę mniej nawet niż ten ma. I przetwornica jest tylko 300 W. Do jakichś prostych laptopów, MacBooków i tak dalej wystarczy mniejszy. I ma tylko jedno gniazdko. Ten ma dwa gniazdka 230 V. Volix, ten P300 ma tylko jedno gniazdko. Plus tam oczywiście porty USB, zapalniczkę i tak dalej. Te modele, może nie będę omawiał tych tutaj, tego S300 i S200, to są stare modele. I stary model jest jeszcze Allpowers R1500, z tym, że jest właśnie większy, bo jest ten tutaj u góry był R1500 Lite, a ten niżej R1500 starszy model ma troszeczkę większą baterię o 100 Wh niż tamten Lite i przetwornicę ma silniejszą o 200 W. Ten ma 1800 W przetwornicę, Lite ma 1600. Ale czasami lepiej wziąć troszeczkę większy niż mniejszy, niż się zawieść. Bo zawsze można wykorzystać dodatkowo ten prądzik. No, też mi się wydaje, że ten Lite... Że lepiej trochę większe zawsze kupić niż mniejszy. Kupić R1500 starszy model z większą baterią i większą przetwornicą, ewentualnie już pójść w tego. Ten w tym momencie po zniżce kosztuje jakieś 760 euro. To wcale jeszcze nie jest tak dużo. To jest dobra cena za taki produkt. Naprawdę, myśmy go wykorzystali. I jeszcze będziemy, on będzie z nami jeździł cały czas. Cały czas będziemy go On elegancko wykorzystywać, wchodzi pod tak. stół, także on sobie będzie pod stołem. Gdy będziemy potrzebowali energię, coś zasilić na zewnątrz, weźmiemy go na zewnątrz, nie będzie problemu. Cały czas będziecie go widzieć u nas na To kanale. też fajnie jest, jak będzie jakaś fajna noc, ciepła, niewietrzna, to projektor sobie damy na Tak. zewnątrz No. i będziemy oglądać jakieś, nie wiem, kabarety albo jakieś filmiki. Tyle, żeby musi być stabilnie, stabilna prawda. pogoda być. To prawda. To już mieliśmy kilka razy w plamach, tak, ale coś tam zawsze Zawsze się coś wydarzy, albo właśnie zacznie padać, albo zacznie coś. wiać, albo zimno. Ale już się sezon fajnie zaczął, cieplutkie są noce, więc Ale jednak głównie wykorzystujemy do sprzętów kuchennych na wyjazdach. Szczególnie w grupach, wiadomo, bo sami nie robimy jakichś tam gofrów, takich rzeczy, ale jak jesteśmy w grupie, jest nas więcej, to tak Więcej, fajnie tak. właśnie takie różne rzeczy sobie porobić. To właśnie raz robimy gofry, inny razem kebaby i no różne rzeczy się robi, prawda? Fajnie jest tak super wtedy w grupie. I się wszyscy jednoczą, bo zawsze robią coś wspólnie i bardzo fajnie. airfryerek tak samo. No Airfryer cokolwiek. to jest, dla nas to już jest podstawa, no, naprawdę. Naprawdę wszystko można w tym zrobić, wszystko. Ale teraz już praktycznie w ogóle kuchenki gazowej nie używamy, tylko w większości robimy. Bardzo na dużo ludzi airfryerze, też właśnie no. gotuje przy nawet indukcji, no nie? No. I takiej przenośnej, bo można kupić taką małą indukcję, przykładowo z jednym palnikiem, albo I nie płyty są sobie drogie. montują. Nie są drogie, nie. W granicach 50 euro jednopalnikowa, 80 euro dwa palniki, indukcja i super się spisuje. No i dużo taniej to wychodzi coś takiego niż zakładanie jakichś innych baterii. Zwykłe baterie tak samo są bardzo drogie i nie wykorzysta Może nie wychodzi się ich. taniej, ale też dla ludzi, którzy nie mają wiedzy i nie Jak mają to umiejętności, jak to zamontować, to jest Bezpiecznie bardzo dobre jest. rozwiązanie, no. Bezpiecznie jest po prostu. Można praktycznie całego kampera tym zasilić i w 230, albo po prostu trzymać sobie w środku, masz zwykłą baterię, zwykły akumulator kwasowy, nie wiem, do świateł, do takich rzeczy w kamperze, a do czegoś to- mocniejszego używasz sobie powerbanków. Czy tego, czy mniejszą wersję, to już od każdego zależy, od potrzeb. Ale zawsze lepiej warto Ja kupić też jestem ciut za większą. tym, żeby nie musi kupić być taka większą. duża, ale ciut większą baterię, Tą bo R1500 minimum. jednak to nie jest tak jak w domu, że masz prąd No. w kontakcie, no nie? Tutaj tak, jak już raz kupisz za małą, no to co potem zrobisz? Dokupywać jeszcze raz i wtedy na nowo wydawać więcej pieniędzy, więc lepiej to 100-200 euro wydać więcej. A tutaj przypominam, że jeśli ta się dla kogoś okaże za mała, może sobie dokupić te baterie i podłączyć tymi gniazdami, czyli rozszerzyć jej pojemność. Tam jest bodajże o kolejne 2 czy 2,5 tysiąca Wh. Nie jestem w tym momencie zorientowany. W każdym razie mają te klocki, także dokładasz, one są idealnie dopasowane, że stawia się jeden na drugi i powiększasz sobie pojemność akumulatora w tym powerbanku. Masz ciągle jedną przetwornicę, ale baterię masz większą. No to co? Dziękujemy za oglądnięcie, za lajki. Komentujcie pod spodem, subskrybujcie nasz kanał. Pytajcie w komentarzach. Tak.
cokolwiek chcecie się dowiedzieć, albo jeśli uważacie inaczej niż myśmy coś mówili, nie ma problemu. Im Podyskutujemy. więcej tak. ludzi, tym więcej Tym opinii. lepiej. Tak. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na Na razie. razie, pa. Pa.